Cześć, dzień dobry, witam Was serdecznie na naszym Power Walku, na który zaprosiłem Ewę Wojdyło. Cześć Ewa, dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry. Moi drodzy, mamy pytanie do Was. Ja tutaj, jeżeli pozwolicie, to zacznę. Co robić? Co robicie wtedy, kiedy zobaczycie wokół siebie, obok siebie osobę, która straciła energię? Energię do takiego codziennego życia, działania. Tak naprawdę taka bezczynność tą osobę dopadła. Często są to osoby bliskie nam i wokół nas, ale są to często osoby, które stajemy przed lustrem i samych nas dopada takie uczucie. I o tym właśnie będziemy chcieli dzisiaj podczas spaceru po polach mokotowskich, warszawskich porozmawiać z Ewą. Jak się masz, Ewa? Bardzo dobrze, dziękuję, świetnie. Fajnie. To jest nasz Power Walk, w którym idziemy krok po kroku do dobrostanu. I jednym z elementów dobrostanu jest zdrowie psychiczne. I właśnie myślę, że ten temat tej energii do życia jest jednym właśnie z elementów życia, tego zdrowia psychicznego. Ewa, mam pytanie do Ciebie na początek. Powiedz z Twojej perspektywy, jesteś psychologiem, co się dzieje w ciele, w głowie człowieka, którego dopada ta bezczynność? Znaczy, to jest najczęściej to jest taki objaw, sygnał zmęczenia. Bo jeżeli to coś dopada, to rozumiem, że przedtem tak nie było. Tak. No to znaczy, że zostały jakieś zasoby wyczerpane i organizm sam domaga się relaksu. No i można w tym relaksie inteligentnie go spożytkować i rozbudzić energię na nowo. A można całkowicie, tak jakby bezwład, ciągnie mnie albo w dół, albo w górę. A bezwład jest potrzebny do odpoczynku. Ale on też powinien mieć, no właśnie taki wektor ku czemuś dobremu. Wszystko zależy, jak człowiek odpoczywa. No i to jest, ja jestem zdania, że odpoczywać trzeba czynnie. No znaczy pójść na tańce, pójść na basen, Albo pójść na spacer, taki jak na spacer, pójść tak, zrobić porządek na przykład w książkach, co jest lekkie, no bo jedna książka waży tam 40 deko, 20 deko i ją możesz przekładać, odkurzyć, przy okazji zajrzysz do którejś, no a jednocześnie masz poczucie, ja się wcale nie boję takich słów, na przykład dumy z siebie, zachwytu. No i tak, jest to spędzanie czasu, może niezbyt wysiłkowe, ale jednak pożyteczne. No i ponieważ nam nawet nie trzeba tego dziecka uczyć, bo każdy ma intuicyjne poczucie sprawczości czy pragnienie sprawczości. I gdy to urzeczywistni, to się dobrze czuje. Wtedy nawet długotrwały odpoczynek, nawet jakaś taka regeneracja sanatoryjna prawie, może się okazać fantastycznym bodźcem do działania. Natomiast jeżeli ja po prostu nic nie robię, to się zacznę nudzić. No, dopada taka stagnacja wiele osób. I teraz pojawia się pytanie, czy to jest tak naprawdę taki brak działania, czy brak motywacji do jakiegokolwiek chęci, nie wiem, aktywności? No, myślę, że uwaga, nie mam pomysłu. Jeżeli nie mam pomysłu, nie wiem, co lubię, nie wiem, czego bym chciała, no to grozi mi taki przedłużający się bezwład, bierność. A bierność w ogóle jest zgubna, dlatego że łatwo się ulega, czy pokusie, czy jakiejś głupiej namowie, czy nawet właśnie własnemu bezwładowi. Czyli ludzie, którzy mają niski poziom. A co to znaczy mają? No nie nauczyli się inaczej. Bo dziecko na przykład trzeba uczyć, żeby ono zawsze czegoś chciało. Tak. No i wtedy jako dorosła osoba, kiedy już wiele rzeczy wykonuje na przykład z obowiązku, na przykład pracuje i tej pracy ma dużo i się zmęczy, to nawet czas regeneracji nie jest czasem biernym, tylko jak fantastycznie, że nie muszę rano się zrywać,
Ale będę wstawać jeszcze wcześniej, dlatego że pójdę biegać. Tak. Albo pójdę na basen. Albo tej nocy wezmę hamak ze sobą i na polach mokotowskich sobie między drzewami rozwieszę hamak i będę sobie spała w nocy na polach mokotowskich. Czyli ja mogę mieć, no ale jakiś drive, jakieś pomysły trzeba mieć. I wcale niekoniecznie takie dzikie, jak mówię, bo można po prostu, o to świetna okazja, zapiszę się na tango. I przez 3 miesiące będę, ponieważ luzuję, no to sobie opanuję, nie wiem, 8 kroków do figurowego Argentyna. Czyli najrozmaitsze pomysły, ale jednak jak ktoś nie ma pomysłu, no to zostaje właściwie w pustce. I co w takich momentach robić? Ponieważ no, tak naprawdę to chyba najtrudniejszy ruch to wykonać ten pierwszy krok. Wiesz, jeżeli się ma wokół siebie, przepraszam, ludzi, no to właśnie, jeżeli ktoś taki pojawia się w kręgu moim, to myślę, że się nie ma co dydaktycznie tam wchodzić w jakieś analizowanie, tylko wiesz co, mam zaproszenie na premierę do teatru w Krakowie. Jedziesz ze mną? Nie chce mi się. No to tak, w pewnym momencie, no to jeżeli ktoś jest Matką Teresą, to może się tam zaangażuje, ale na ogół wystarczy, że ktoś już ma pomysł i ty się dołączasz. Natomiast jak ci się nie chce, to ja bym powiedziała, idź do psychiatry. Okay. Dlatego, że czasami to, co wygląda na bezczynność, jest po prostu już stanem jakimś chorobowym, który nie podlega takiej korekcie, czy trudny jest do skorygowania, tylko trzeba fachowym, psychiatrycznym okiem ocenić, czy przypadkiem to nie jest jakaś sytuacja, w której już równia pochyła idzie mocno w dół. I ten zanik, bo normalna osoba zdrowa to ma energię. Więc jeżeli ktoś tak nie tylko jest bezczynny, ale jeszcze mu się nic nie chce, stracił motywację, to znaczy, że przeżywa jakieś cierpienie. Tak. No to wtedy trzeba się tak albo rozszyfrować, o co chodzi. Może bez kogoś mi źle. I pojawiła się jakaś destrukcyjna myśl, że może życie nie ma sensu. No to wtedy jakakolwiek forma terapii, czy pójść do jakiejś grupy, czy nie wiem, nawet towarzyskiej takiej grupy wsparcia, gdzie coś się dzieje i spróbować poddać się temu po prostu. Tej rzece Tak, ludzi, którzy akurat działają, tak? Tak. No właśnie to ciekawą rzecz powiedziałaś, bo ja to kupuję, że najlepszą pomocą jest drugi człowiek. Po pierwsze ten, który daje przykład, czyli powiedzmy, jeżeli jest ta grupa 5, nawet czasami 10 albo więcej osób, które robią coś, to jeżeli się do niej przyłączymy, to tak jak powiedziałeś przed chwilą, rzeka ciągnie nas. Tak. Weszliśmy w nurt i nie musimy tak naprawdę wiele wymyślać i wiele robić, wystarczy uczestniczyć. No tak, ale wiesz co? Tutaj bardzo ważną rzecz chciałabym powiedzieć, że osoba, która zwłaszcza przeżywająca jakąś rozterkę poważną, nie wiem, rozwód, czy już po rozwodzie, czy jakąś stratę, czy zmianę w życiu bardzo niekorzystną, czy no cokolwiek. Taka osoba, mająca wokół siebie krąg ludzi, zwłaszcza w naszej kulturze, bardzo często poświęca temu swojemu zmartwieniu cały czas, który tylko dostaje w tym towarzyskim kręgu. I w pewnym momencie, ponieważ my nie lubimy ludzi, którzy nam odbierają radość życia, którzy zakłócają nasze przyjemności, nie lubimy, to zresztą normalna rzecz. Tak. Wobec tego ludzie zaczynają stopniowo, na początku jeszcze działa odruch współczucia, ale potem to już jest po prostu znużenie. I takie osoby w pewnym momencie widzą, że przestają być zapraszane. Gdy nawet się gdzieś znajdą w kręgu takim towarzyskim, to towarzystwo się tak jakby plecami od nich odwraca i one powolutku samotnieją, ponieważ zły nastrój równa się niechęć innych. Okej.
Więc Tak. jest ten paradoks, że oto ja mam potrzeby, ale te potrzeby chcę przerzucić, czy jak gdyby objąć nimi innych ludzi. I w małej dawce, w jednym zdaniu, wiesz co, jak to dobrze, że Ciebie spotkałam, bo tak się martwię, wiesz, nie mogę już jeździć rowerem, bo mam zawroty głowy. I tak mi smutno z tego powodu. I Ty mówisz, no faktycznie, wiesz, to poważna sprawa, a badałaś się? Nie, no to po prostu jest kwestia już wieku. Ale wiesz co? I Ty mi powiesz, ale ja mam, wiesz co, dzisiaj taką wiadomość, przeczytałem w tej książce, że to i to. Albo niedawno kupiłem sobie tam jakiś przyrząd do czegoś i muszę Ci to pokazać, bo to jest świetne. Albo wiesz co, ostatnio zdobyłem książkę kucharską i wszystko, co tam jest pokazane, to mi wychodzi świetne. Czyli wprowadzasz nowy element, jakiś świeży zupełnie. Czyli ja Ci mówię o zmartwieniu, Tak. a Ty potrafisz moją uwagę od mojego zmartwienia odwrócić. Okej. Bo ja się mogę nie dać. Tak. Ale jeżeli ja się poddam temu, albo przez jakąś ostrożność, czy taką delikatność, nie będę Cię już dręczyć tam swoimi jakimiś zmartwieniami, to wtedy ja z tą rzeką popłynę. Tak. Natomiast bywa, że ktoś chce rzekę zatrzymać i swoim szlamem wszystkich uziemić. I wtedy ludzie uciekają. I ja mam takie przypadki, kiedy ktoś mi właśnie zaczyna opowiadać i mówi, potrzebuję wsparcia. Ja mówię, ale wie Pani, no ma Pani znajomych, rodzinę, kuzynów, kuzynki. Proszę z nimi spędzać czas. To są ludzie, którzy mogą nam uratować życie. Pod warunkiem, że my im pozwolimy. Bo jeżeli zaczniemy na przykład swoje nieszczęścia rozdrabniać i korzystać z uwagi ludzi, którzy nas otaczają i pochłoniemy całą ich uwagę, to boję się, że bardzo szybko zostaniemy sami. Tak. Do tego ewentualnie służą profesjonalne formy pomocy. Bo bywa, że ktoś, to się nazywa ruminować, czyli tak właśnie w kółko obracać jakąś swoją troskę. I na to tak psychiatra, psycholog, psychoterapeuta, coach, to są ludzie, którzy po prostu mają narzędzia do tego, żeby troszeczkę ukierunkować ten rozwój wypadków. Natomiast ludzie po prostu zmęczeni będą się bronić. Tak. I dlatego trzeba traktować ten system wsparcia naturalny w taki bardzo ekologiczny sposób. Ludzie są po to, żeby pozwalać wymianie odbywać się obustronnie, wzajemnie, a nie jednostronnie. Właśnie to też na to tak patrzę, ponieważ specjalista, do którego zgłosimy się z naszym problemem, którego teraz tutaj rozmawiamy, chociażby tą bezczynnością, tym brakiem energii, no można powiedzieć jest zawodowcem i on wręcz chce tą godzinę, można to pomnożyć przez kolejne sesje, pomóc, prawda? I on poświęci uwagę i wysiłek i przyjmie wszystko. Natomiast ktoś z najbliższych, z grona najbliższych, czy tak jak powiedziałaś, przyjaciół, jeżeli dostanie raz tym szlamem Tak. i tym błotem, i drugi raz, i trzeci, a sam ma taka osoba, pomimo że nas lubi, pomimo że nas kocha, ale dostanie jeszcze jeden raz, drugi, no to nie wytrzyma tego. No właśnie. Bo przede wszystkim jest tym, że nie jest zawodowcem. No na przykład, a poza tym rzeczywiście można przegapić jakieś sygnały ostrzegawcze u osób, które przeżywają cierpienie, przeżywają jakieś trudności takie psychologiczne czy psychofizyczne i po prostu niewłaściwie do tego podejść. Ja wprawdzie się zajmuję psychologią, ale właściwie ogromnie wysoko cenię możliwość skorzystania z innych jeszcze źródeł wsparcia i pomocy, leczenia, ponieważ my dzisiaj dysponujemy niesamowitymi metodami. I czasami, nie wiem, można pół roku dręczyć się, że komuś
żałoba zatruwa życie, a pójdzie na, nie wiem, 2 sesje na grupową terapię. I nagle zobaczy się w lustrze z innymi osobami o podobnym przeżyciu i zacznie rozumieć, że akceptacja to nie jest jakaś niedosiężna rzecz, tylko to jest po prostu znalezienie równolegle, oprócz tego, co przeżywam, innych treści w życiu. Więc czasami lek, który może, nie wiem, przez 2-3 miesiące pomóc na wyregulowanie jakiejś nierównowagi hormonalno-psychicznej. Tak. I całkowicie właściwie zmieni sposób widzenia świata. Więc dlatego korzystanie z pomocy fachowej jest niebywale dojrzałą i taką właściwą formą radzenia sobie z problemami. Myślę, że to jest ta złota myśl, że w momencie, kiedy pojawia się taki problem, warto zawsze spróbować samemu, prawda? Ale tylko po chwili, jeżeli tylko poczujemy, że brakuje nam narzędzi, kompetencji, wiedzy, jak z tym dalej co z tym dalej zrobić, to sugeruję, żeby pójść do specjalisty. No oczywiście, wiesz, to najlepszą taką analogią to jest ból zęba. No tak. I no, nie ma co filozofować. W momencie, gdy to nie przechodzi szybko, I sami na sobie tak. raczej nie damy z tym rady. tak, to się idzie do fachowca. Także to jest taka, powiedziałabym, cywilizacyjna zdobycz. Bo w dawnych czasach rzeczywiście wszyscy ludzie nawzajem sobie mogli wyłącznie służyć radą, leczeniem, ratunkiem, pomocą. Ale przecież te 1000 lat minęły i my dzisiaj, nie mówiąc o tym, że nawet dziedzina dbania o zdrowie rozczłonkowała się na dziesiątki dyscyplin. Więc jeszcze dobrze wiedzieć, czy ja idę do endokrynologa, czy do ftyzjatry, czy do kynologa, czy nie wiem do kogo. Tak. Więc to są rzeczy, które no, trzeba z tego korzystać, bo to jest nasz dorobek. Okay. Dobrze, to jeszcze mam jedno pytanie, Ewa, odnośnie właśnie takiego stanu, kiedy no, opada nam energia do życia, jesteśmy w tym bezruchu, bezczynności. Pojawiają się emocje. Emocje najczęściej takie no, negatywne, ale bardzo często też takie, takie zrywy, gdzie jednak no, musimy coś z tym zrobić. I teraz jak podejść do tych emocji? Czy w takich momentach lepiej je wyciszyć i dać sobie czas, czy jednak na fali tych emocji coś zrobić? Wiesz co, to bardzo ładne pytanie, a ja mam taką jeszcze specjalną, swoją własną koncepcję. Mianowicie polski język stwarza warunki, taką możliwość ze względu na szczególne brzmienie niektórych pojęć i ma taką dobrą wskazówkę. Jaki jest synonim pojęcia słowo? Synonim. No, ciekaw jestem. Zamiast słowo możesz jak powiedzieć? Dźwięk? Wyraz. Wyraz. Tak. Czyli W ten sposób. żeby Tak. wyrazić uczucia, Tak. trzeba użyć czego? No, Słów. słów, tak. Czyli po prostu. Verbalizacji, Ty tak. pytasz o to, jak sobie poradzić z emocjami. Złość, smutek, czasami są nie do nazwania. Cały melanż tam się ze sobą Tak. plącze. Używaj słów. I to mogą być metaforyczne słowa. Myśmy z pacjentami, ja przecież przez wiele lat pracowałam w szpitalu psychiatrycznym i emocje odgrywają niesamowitą rolę w zdrowiu psychicznym. A jedną z przyczyn, dla których choroby psychiczne mogą się niesamowicie intensywnie rozwijać, nasilać, to jest niewyrażanie emocji. Tak. Jak się wyrazić emocje, to znaczy użyć słów. Zamiast na przykład ciskać doniczką w kogoś, czy sięgać po broń, Tak. to użyj słów. Jestem na ciebie zły. Możemy tutaj przejść. Albo jest mi smutno. Albo czuję się samotny.
I nawet jeżeli to nie jest adekwatnie nazwane uczucie, które kto inny mógłby skorygować i powiedzieć nie, bo to inaczej, trzeba powiedzieć, to w ogóle nie ma znaczenia, bo uczucia są częścią, tak jak kolor oczu, czy jakieś na przykład upodobanie do smaku, czy do czegoś. Więc wyrażanie emocji jest sposobem, po pierwsze, na poznawanie siebie, a po drugie, na torowanie sobie drogi do wybrnięcia z tego przeżycia, które sprawia mi jakiś problem. Tak. A co wtedy zrobić, kiedy nie mamy do kogo mówić? Do siebie. Do siebie? Do siebie siadasz, piszesz. A, Przede proszę. wszystkim opisz zdarzenie, które tobą wstrząsa. Tak. Napisz list do sprawcy, którego obwiniasz za to, co przeżywasz. Tak. Popatrzcie, z tego co tutaj Ewa mówi i też jaki wniosek wyciągam, to jak ważne jest podjęcie jakichkolwiek, nawet tych najdrobniejszych ruchów, prawda? Jednak w tej bezczynności ten mały jakiś krok, czy to właśnie wyjście na spacer, czy zaczęcie werbalizacji, czy używania słów określających nasz stan, czy napisanie listu, czy możliwość rozmowy Tak. z kimś, czy z najbliższym, czy ze specjalistą. A dzisiaj jeszcze mamy narzędzia, które nawet jeżeli nie korzystamy z tego na co dzień, ale sam fakt, że coś takiego ludzkość wymyśliła, może nasuwać pewną wskazówkę. Są telefony zaufania. A tak. Po co to jest? No, to jest właśnie ratunkowa służba dla desperatów różnych. Ale skoro coś takiego wymyśliła ludzkość, to znaczy, że gdy ktoś opowie, to będzie to początek rozwiązania. Ja nie muszę korzystać z telefonu zaufania. Ja mogę zejść piętro niżej, zapukać do drzwi, zobaczyć sąsiadkę i powiedzieć: Pani Mario, czy ja mogę do Pani wstąpić na chwilę, bo właśnie przeżywam straszny niepokój, bo córka wyjechała samochodem, miała zadzwonić, jak dojedzie. Minęło strasznie dużo czasu, nie odpowiada jej telefon, okropnie się denerwuje. Czyli ani sąsiadka nic nie zrobi, ani ja, ale ja dzielę się. Wyrzucę to z siebie. Znaczy, dzielę się po Tak. prostu. I teraz, nawet jest takie powiedzenie piękne, ono jest takie troszeczkę metafizyczne, bo mówi się, że jeżeli komuś opowiem o swoim zmartwieniu, to dzielę je na 2. Czyli o połowę mam mniejsze. Tak. Ale jeżeli komuś opowiem o swoim pięknym uczuciu, to je pomnażam przez 2. Piękne. Czyli te rachunki zastosowane do psychologicznych różnych manewrów, one są takie obiecujące, to są pozytywne rzeczy. I rzeczywiście tak jest. To nawet malutkie dzieci wiedzą, jak przyjdzie i się poskarży, to łezki wysychają. Tak. A jak przyjdzie i opowie, co wspaniałego się zdarzyło, to ta radość trwa i trwa. Więc to są takie właściwie naturalne jakieś dary, które my możemy wykorzystywać zupełnie świadomie i tak właściwie terapeutycznie czy autoterapeutycznie. I z tego, co mówisz, one są, na przykładach oczywiście, które podałaś, one są na wyciągnięcie ręki. Absolutnie. Czasami nam się wydaje, że nie mamy możliwości dalszego działania, czy pomocy samemu sobie, ale także i najbliższym, czyli osobom, które są. A tak naprawdę w dzisiejszych czasach, z tego, co opowiedziałaś, jest tyle możliwości. No tak. A jeszcze można powiedzieć, ja zawsze tak troszeczkę z przekąsem mówię, ale na świecie jest 8 miliardów ludzi. Ktoś mi: proszę Pani, ale ja nie mam z kim porozmawiać. No chwileczkę. No chwileczkę. To jest kwestia tylko po prostu uświadomienia sobie, żeby zastosować sposób, a już sama praktyka, no to jest kwestia naprawdę jakiegoś minimalnego wysiłku, takiego, który nawet całkowicie, nie wiem, wchodzę do apteki, mówię: dzień dobry, czy ma Pani środek od bólu głowy? Bo właśnie rozglądam się, czy nie ma dużo ludzi. Jak nikogo nie ma, to czy Pani mogłaby mi doradzić? Bo właśnie często mnie boli głowa, jak coś tam. I po prostu już Już jest interakcja.
Oczywiście. z drugim człowiekiem. Zwłaszcza, że cywilizacja sprawiła, że my mamy system rozmaitych form takiego właśnie społecznego dbania o siebie. I no tak zwykle stosujemy to w takich ekstremalnych sytuacjach, ale na przykład pójść do, nie wiem, jakiegoś biura pomocy społecznej w swojej gminie i powiedzieć, no ostatnio się strasznie martwię, że mi się syn nie uczy. I naprawdę nikt nie wyprosi. Ale pogada. Fajnie. No. Już na koniec mam pytanie. Wspomniałaś o dzisiejszych czasach, o wielu możliwościach, technologiach, które mamy też. Przecież my nawet teraz maszerujemy sobie, nadajemy i wiele osób nas ogląda. Wiele osób przeszło na tak zwany online, Tak. czyli gdzieś jest, No, gdzie cudownie. nie mamy dostępu, nie mieszkamy w dużym mieście, a mamy ten problem. O ile razy większe przełożenie ma spotkanie face to face, na żywo, osobiste, od tego online'owego? O, ciekawe. Wiesz co? Jak była pandemia, to strasznie wyraziście to było widać, że dla niektórych ludzi to była okropna deprywacja, ponieważ wielu żyło w izolacji, a kontakt mogli mieć z niezliczoną ilością ludzi. Ale było strasznie im brak. Na przykład dzieci, szkoła. Tak. A inni kompletnie tego nie odczuli, wręcz przeciwnie. Już po 2 tygodniach lockdownu obiecywali sobie, że napiszą do szefa, że jak się pandemia skończy, to oni też chcą pracować online. I znam takie osoby. Czyli to jest bardzo indywidualne. I czy to jest rzeczywiście takie przełożenie, że kontakt osobisty, dotykowy? Szczególnie w trudnej sytuacji, bo o takiej rozmawiamy. Bo w takiej codziennej, pracy... Ja właśnie myślę, że tak często mi się zdarza, że jeżeli to nie jest kontakt taki właśnie bezpośredni, tylko online, telefoniczny, nawet czasami bez wykorzystywania tej wizji, bez żadnych WhatsAppów, czy Skype'ów, czy innych Zoomów, to dla bardzo wielu osób jest bezpieczniejszy. Więc w ogóle to nie ma reguły. I moim zdaniem ta technologia cyfrowa, która nas w tej chwili tak niesamowicie zbliżyła i stworzyła warunki bezpośredniości, to w gruncie rzeczy jest niesamowicie pomocna. Ponieważ kiedyś, no to rzeczywiście trzeba było, nie wiem, ile wiorst w bryczce jechać, żeby dojechać do kogoś, kto był w trosce czy w chorobie. Tak. A dzisiaj jeden telefon, konsultacja, wszystko wiem, co robić, uspokajam się. Czyli efekt osiąga się właściwie bez żadnego wysiłku. Oczywiście dla dziecka bardzo ważne jest, żeby się nauczyć bycia z ludźmi. Tak. Natomiast my dorośli to umiemy już. Więc natomiast ten taki kontakt bezpośredni jest jednak dużo bardziej wymagający. I są osoby na przykład, które dużo lepiej się czują, kiedy nie mają tej inwazji czyjejś obecności. Czyli to może nawet w trudnej sytuacji być łatwiejszym, bardziej komfortowym rozwiązaniem. W każdym razie trzeba to, moim zdaniem, trzeba zdemistyfikować ten mit, że jak jesteś sam w domu, to zawsze oznacza to samotność. Wcale nie. Tylko trzeba umieć korzystać trochę, w taki sposób właśnie, żeby się nie uprzedzać, bo my bardzo często przyjmujemy jakąś hipotezę za fakt. I obecność, tak, ona jest cudowna, jest przyjemna, można się przytulić, można dotknąć, można pogłaskać, można poczuć zapach, można, nie wiem, ale w zasadzie wymiana myśli to come on. Tak. To największe przyjaźnie mogą się odbywać przez ocean. Zgadza się. I tak się dzieje. I tak się dzieje. No właśnie. I takich wymiany myśli, a przede wszystkim rozmowy, komunikacji, używania słów, jak to powiedziałaś, i interakcji z drugim człowiekiem, czy to z najbliższą osobą, czy ze specjalistą, w takich sytuacjach życzymy.
i samym sobą, jeżeli nastąpi taki moment, kiedy spadnie nam energia i chęć do działania, ale także, żebyśmy wiedzieli, jak pomagać innym, bo ja sam mam w najbliższym otoczeniu osoby, które teraz po dzisiejszym Powerwalku już mam pomysł, jak im pomóc. Bardzo Ci dziękuję, Ewa. Super, bardzo miło. Dziękuję Ci za wspólny spacer. Dziękuję. Zdrowy spacer, bo my na Powerwalkach idziemy po zdrowie. I to fizyczne, i to psychiczne, i po spokój wewnętrzny. Uwielbiam te nasze spacery, także i ten, który mamy ze sobą. Pozdrawiamy Was serdecznie. Pozdrawiamy, do widzenia. Do zobaczenia, do następnego razu. Trzymajcie się, pa pa. Dzięki za wspólny spacer. Partnerem strategicznym Powerwalk jest platforma MultiLife od Benefit Systems. Masz pytanie? To zadaj je w komentarzu. To był Powerwalk, Twój podcast w ruchu. Razem idziemy małymi krokami ku wielkim zmianom.